Styczeń 1708 roku. Przez skute mrozem Mazowsze maszeruje jedna z najlepszych armii ówczesnej Europy. Na jej czele jedzie człowiek, którego nazwisko budzi strach od Danii po Rosję. Karol XII, król Szwecji. Ma zaledwie 25 lat, ale zdążył już rozbić Duńczyków, upokorzyć Rosjan pod Narwą i zmusić Augusta II Mocnego do rezygnacji z polskiej korony. Teraz rusza na wschód. Przed nim Rosja i Piotr Wielki, ale zanim szwedzka armia dotrze do rosyjskich wojsk, musi przejść przez miejsce, którego regularne oddziały zazwyczaj unikają. Puszczę Zieloną, krainę lasów, bagien i mokradeł, zamieszkaną przez ludzi, którzy doskonale znają każdą ścieżkę, każde bagno i każdy brud. Kurpiów. I właśnie tutaj Karol XII przekona się, że można wygrać wielkie bitwy z regularnymi armiami, a jednocześnie mieć ogromny problem z chłopami uzbrojonymi w strzelby. Trwa Wielka Wojna Północna. Rozpoczęła się w 1700 roku, kiedy przeciwko potężnej Szwecji wystąpiła koalicja jej przeciwników. Rosja Piotra I, Dania i Saksonia, której elektorem był jednocześnie król Rzeczypospolitej August II Mocny. Karol XII szybko pokazał jednak, dlaczego uważano go za jednego z najbardziej niebezpiecznych wodzów swojej epoki. Pod Narwą rozbił wielokrotnie liczniejszą armię rosyjską. Później wkroczył do Rzeczypospolitej. Przez następne lata ziemie polskie i litewskie stały się areną przemarszów, bitew, rekwizycji i rabunków. W 1706 roku August II Mocny został zmuszony do zrzeczenia się polskiej korony. Na tronie zasiada popierany przez Szwedów Stanisław Leszczyński. Karol XII może wreszcie skoncentrować się na swoim najważniejszym przeciwniku, Piotrze Wielkim. Na początku 1708 roku rozpoczyna marsz w kierunku Grodna. Jedna z tras prowadzi jednak przez Puszczę Zieloną i tu zaczynają się problemy. Dzisiejsze kurpie kojarzą nam się z kolorowymi strojami, wycinankami i folklorem. Na początku XVIII wieku Puszcza Zielona wyglądała zupełnie inaczej. Był to ogromny kompleks leśny poprzecinany rzekami, bagnami i mokradłami. Dróg nie było wiele, a te, które istniały, często przypominały bardziej leśne trakty niż drogi, po których można było wygodnie prowadzić armaty i wozy. Jeden ze Szwedów znajdujący się w otoczeniu Karola XII twierdził nawet, że przez ten las nie może przejść żadna armia. Było to przesadne, ale dobrze pokazuje reputację tego miejsca. Jeszcze większym problemem byli jego mieszkańcy. Kurpie nie byli typowymi chłopami pańszczyźnianymi. Żyli z bartnictwa, myślistwa, rybołówstwa i gospodarki leśnej. Broń palna była dla wielu z nich czymś naturalnym. Musieli umieć polować. Musieli się bronić przed dzikimi zwierzętami i ludźmi. Szwedzkie relacje zwracają uwagę właśnie na ich niezwykłe umiejętności strzeleckie. Jeden z obserwatorów pisał, że praktycznie każdy miejscowy chłop posiadał broń i potrafił się nią bardzo dobrze posługiwać. A teraz przez ich ziemię miała przejść obca armia. Armia, która potrzebowała żywności, paszy, koni, noclegów. I wszystkiego tego zamierzała szukać na miejscu. Kurpie nie zamierzali bezczynnie patrzeć. Kolumna, z którą poruszał się sam Karol XII, liczyła ponad 4000 kawalerzystów. Pierwsze ataki nastąpiły niemal natychmiast po wejściu Szwedów na tereny puszczy. Nie była to bitwa w klasycznym znaczeniu. Nie było ustawionych naprzeciw siebie batalionów. Nie było linii piechoty. Nie było salw oddawanych na komendę. Kurpie walczyli zupełnie inaczej. Ukrywali się w rowach, za drzewami, w zaroślach. Oddawali kilka strzałów i znikali. Szwedzka kawaleria miała ogromne problemy. Na otwartym polu należała do najlepszych w Europie, ale spróbuj szarżować przez bagno albo pomiędzy drzewami na przeciwnika, którego nawet nie widzisz. Szwedzki dworzanin wspomina później, że próby schwytania kurpowskich strzelców były niemal bezcelowe. Miejscowi potrafili błyskawicznie zniknąć w mokradłach, ponieważ znali wszystkie ścieżki i przejścia. Dzisiaj nazwalibyśmy taki sposób prowadzenia walki partyzantką. Dlatego określenie szwedzki Wietnam, choć oczywiście współczesne i publicystyczne,
pasuje do tych wydarzeń zaskakująco dobrze. W pewnym momencie wydarzyło się coś jeszcze bardziej niezwykłego. Do Karola XII przybyli przedstawiciele miejscowej ludności. Nie prosili potężnego monarchę o łaskę, postawili mu warunki. Według szwedzkich relacji kilkuset uzbrojonych mieszkańców próbowało wymusić na królu swojego rodzaju opłatę za możliwość spokojnego przejścia przez puszczę. Karol XII początkowo miał nawet rozważać zapłatę. Wyobraźcie sobie tę sytuację. Przed człowiekiem, który kilka lat wcześniej rozgromił armię Piotra Wielkiego pod Narwą, stoją uzbrojeni mieszkańcy puszczy i mówią mu w praktyce: chcesz przejść przez nasz las? Zapłać. Ostatecznie do porozumienia nie doszło. Karol XII zamiast pieniędzy sprowadził posiłki. Do jego jazdy dołączyło kilka tysięcy żołnierzy gwardii pieszej. Szwedzki król zamierzał przejść przez puszczę siłą. Kurpie nie zrezygnowali. Według późniejszych relacji podczas postoju w okolicy Brodowych Łąk zaatakowali nawet kwaterę samego Karola XII. Była noc. Szwedzi zostali ostrzelani z ciemności. W zamieszaniu mieli zginąć nawet ludzie z królewskiej eskorty. Sam Karol XII wyszedł z ataku bez szwanku. Wokół tego epizodu przez kolejne dziesięciolecia narosło wiele legend. W niektórych opowieściach kurpie mieli niemal zabić króla, w innych zastrzelić pod nim konia. Trudno dziś wszystko to szczegółowo potwierdzić. Pewne jest natomiast jedno. Karol XII znajdował się na terenie, którego nie kontrolował. Za każdym drzewem mógł kryć się strzelec. Każda leśna droga mogła prowadzić w zasadzkę. Kulminacja wydarzeń nastąpiła w okolicy Myszyńca. Kurpie zajęli dogodne pozycje wśród mokradeł przy przeprawie zwanej później jako Kurpiowski Most. Tradycja kurpiowska zapamiętała to wydarzenie jako wielką bitwę ze Szwedami. I rzeczywiście doszło tam do poważnego starcia. Miejscowi strzelcy wykorzystywali teren, bagna. Bagna ograniczyły możliwości manewru. Drogi można było zablokować zwalonymi drzewami. Szwedzi musieli iść wprost na przygotowane pozycje przeciwnika. Kurpie otworzyli ogień, padali żołnierze, kolumna została zatrzymana. Przez pewien czas wydawało się, że miejscowi mogą rzeczywiście zablokować królowi drogę. Ale właśnie wtedy wydarzyło się coś, co przesądziło o wyniku walki. Szwedom udało znaleźć się drogę przez mokradła. Według współczesnych badań miejscowy młynarz miał ujawnić im położenie kurpiowskich osad i przejść. Jeszcze ważniejsza okazała się pogoda. W nocy z 22 na 23 stycznia 1708 roku temperatura gwałtownie spadła. Bagna zamarzły, naturalna twierdza Kurpiów przestała być nieprzekraczalna. Szwedzka piechota mogła obejść część pozycji. Kurpiom groziło okrążenie, musieli się wycofać. Karol XII otworzył sobie drogę i tutaj warto oddzielić historię od legendy. W lokalnej tradycji starcie na Kopiańskim moście urosło do rangi wielkiego zwycięstwa. Powstała nawet pieśń. Na Kopiańskim moście stali dziwni goście. Jeszcze w XX wieku opowiadano, że Kurpie rozgromili tysiące Szwedów i niemal unicestwili armię Karola XII. To oczywiście przesada. Armia szwedzka nie została rozbita. Karol XII przeszedł przez puszczę i kontynuował marsz w kierunku Grodna. Nie znamy również wiarygodnej liczby poległych. Co ciekawe, nawet szwedzcy świadkowie przesadzali czasami z liczbą atakujących ich Kurpiów. Strach potrafił zwielokrotnić liczbę przeciwników ukrywających się w lesie. Nie oznaczało to jednak, że cała historia jest legendą, wręcz przeciwnie. Szwedzkie pamiętniki potwierdzają coś znacznie ciekawszego. Regularna armia jednego z najpotężniejszych monarchów Europy naprawdę miała ogromne problemy z miejscową ludnością. Kurpie potrafili wykorzystać teren, unikali otwartej bitwy, atakowali z ukrycia, znikali w bagnach, niszczyli drogi, nękali przeciwnika i zmuszali zawodowych żołnierzy do ciągłego zachowania czujności. Karol XII nie zapomniał oporu. Po przełamaniu kurpiowskich pozycji Szwedzi wkroczyli do Myszyńca. Dla miejscowości skończyło się to tragicznie. Myszyniec został zniszczony. Była to brutalna lekcja tego, jak wyglądała wojna na początku XVIII wieku. Armia żywiła się kosztem mieszkańców, opór powodował represję.
Karol XII opuścił Kurpię, maszerował dalej na wschód. Wydawało się, że nic nie jest w stanie zatrzymać szwedzkiego króla. Ale wydarzenia w Puszczy Zielonej były niewielką zapowiedzią tego, co czekało jego armię. Bezdroża, bagna, brak żywności, wyniszczające marsze, przeciwnik unikający decydującej bitwy i przyroda, która potrafiła być równie niebezpieczna jak armia wroga. Rok później wszystko zakończyło się pod Połtawą. Imperium szwedzkie otrzymało cios, po którym już nigdy nie odzyskało dawnej potęgi. Ale zanim do tego doszło, zimą 1708 roku król, który rzucił na kolana znaczną część Europy Północnej, musiał walczyć o przejście przez Mazowiecką Puszczę. Przeciwko ludziom, którzy nie mieli mundurów, nie mieli wielkich armat, nie mieli regularnej armii. Mieli za to strzelby, bagna, las. Jedną ogromną przewagę. Byli u siebie. I dlatego wydarzenia z 1708 roku możemy dziś określić jednym bardzo współczesnym mianem. Szwedzki Wietnam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.